Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie mix mediowe pudełko na czekoladę, które wykonałam dla nauczycieli na Dzień Nauczyciela w podziękowaniu za opiekę nad naszymi dziećmi. Zaczynam od gruntowania pudełka za pomocą białego podkładu akrylowego. To stworzy taką solidną podstawę do wszystkich elementów i spowoduje, że farba będzie przyjmowała się w określony sposób, a tym razem nie będę pracowała ze zwykłą farbą, tylko z pigmentami w płynie. Za pomocą szablonu nanoszę lekką pastę modelarską. Pudełko będzie dla Pana, dlatego używam takich motywów powiedzmy mniej kwiecistych i najpierw używam jednego szablonu, później drugiego, tak żeby te wzory były dosyć różnorodne. Pastę nakładam niezbyt cienko, tak żeby jakby ta wypukłość jednak mimo wszystko była wyraźna i szablon od razu nadaje się do mycia, tak żeby Ci ta pasta na szablonie nie zastygła. Mam w swoich zbiorach dosyć dużo tekturek i część z nich to są tekturki z takimi industrialnymi motywami, więc sobie je podocinam i poukładam na pudełku, tak żeby stworzyć pewną kompozycję. Ponieważ to kompozycja zawiera aż tyle elementów, jak już Ci się wszystko uda ułożyć, to warto zrobić temu zdjęcie, żeby wiedzieć, do czego wrócić później. No chyba, że po prostu nie ma to dla Ciebie większego znaczenia i mniej więcej będziesz umiała to odtworzyć. Każdy element, wyciski z masy modelarskiej, tekturki, wszystko, co składa się na moją kompozycję, maluję za pomocą białego podkładu akrylowego na folii pędzlem, tepując w taki konkretny sposób, żeby też tego za mocno nie rozmiękczyć. I wszystkie te przygotowane elementy będę tym razem umieszczała na pudełku za pomocą pasty Heavy Body Gel. Ten sposób budowania pudełek mix mediowych jest troszkę mniej trwały, niż gdybym każdy element pomalowała PowerTexem, ale też oczywiście akceptowalny, czyli pomalowane wcześniej tekturki według tego, co sobie wcześniej wymyśliłam, za pomocą takich, można powiedzieć, kleksów z pasty Heavy Body Gel, która po wyschnięciu będzie przezroczysta, umieszczam na moim pudełku, odtwarzając kompozycję, którą sobie wcześniej wymyśliłam. A na koniec uzupełniam tą kompozycję za pomocą kuleczek, które również wciskam w pastę Heavy Body Gel i pozostawiam przynajmniej na 12 godzin wszystko do wyschnięcia. Kiedy pudełko będzie suche, umieszczam je w moim kartonie do malowania sprayami i za pomocą niebieskiego pigmentu PowerTex i zielonego tworzę bazę kolorystyczną. Ta baza kolorystyczna też w takim, zależało mi, żeby to było w męskim stylu, ale też dosyć ciemna, bo będę to później metalizować, schnie sobie porządnie, a na koniec jeszcze za pomocą patyny Bister tworzę rodzaj takiego jeszcze przyciemnienia, cieniowania, podkreślam niektóre elementy właśnie po to, żeby na koniec woski metaliczne były odpowiednio widoczne. No i teraz sięgam do moich past metalicznych, do wosków. I woski mam w różnym kolorze. Najmniej mi się sprawdził turkusowy, no bo przy tej bazie kolorystycznej jest jakby najmniej widoczny. Troszkę go użyłam właściwie bardziej jako połysku, ale ciekawostka zaczęła się dziać w momencie, kiedy użyłam miedzi, a następnie z tej miedzi wyszłam przez kolor złoty i białe złoto do takiego wyciągnięcia najbardziej wystających elementów. Samo metalizowanie takich pudełek to jest bardzo fascynująca praca i naprawdę super się odkrywa kolejne warstwy dzięki tym właśnie metalizującym kolorom. Mi to sprawia ogromną przyjemność. Ważne, żeby nie przesadzić z ilością wosku, tylko pracować taką naprawdę delikatną ilością, żeby tego nie zalać metalem, a jedynie
po prostu wyciągnąć te elementy wypukłe, na których nam zależy. Całe pudełko można później wykończyć za pomocą lakieru w sprayu, bądź jeszcze lepiej wosku w sprayu. I po wyschnięciu tego wosku pudełko jest gotowe na to, żeby zapakować do niego czekoladę i podziękować osobie, na której nam zależy. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że czujesz się zainspirowana. Biegnij koniecznie do Twojej pracowni i zacznij tworzyć już teraz. Do zobaczenia, pa!